Yo, this is DJ Nelson for Backstage TV here live at the IDA. It's gonna be big, full house. So yeah, Backstage TV, what else to say? Peace! Jest z nami DJ Eprom, jesteśmy na totalnym zapleczu IDA World Championship 2013. Eprom, dzisiaj zobaczymy Cię w innych rolach, tak? Dzisiaj nie występujesz, dzisiaj występujesz, a nie bierzesz udziału w zawodach. Co przygotowałeś dla fanów w Krakowie? Wiesz co, no, dzisiaj będziemy grali razem z naszymi ziomkami, moimi negusami, z DJ-em Benem i z DJ-em Krótkim. Mamy projekt, który nazywa się Modulators. Wydaliśmy płytę, która się nazywa Insert Coin, sumptem Asphalt Records pod koniec 2012 roku. Płyta cały czas jest do osiągnięcia na Asphalt Shopie. Robimy instrumentalny hip-hop, oczywiście z gramofonów, który gramy nie tak hardkorowo, turntablistycznie, tylko postanowiliśmy zrobić płytę, która jest bardziej przyswajalna dla ludzi związanych bardziej z rapem niż z turntablizmem, aczkolwiek oprócz jednego numeru nie ma tam ani słowa rapowanego, więc wszystko jest zrobione ze scratcha. Jest to bardzo melodyjna płyta, taka wydaje mi się przyswajalna dla zwykłego słuchacza, który nie ma pojęcia o technikach scratchowania. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, z kombajnistą Falconem koncertujemy jako Sztygar Bonko, więc jesteśmy dzisiaj już trzeci dzień w trasie z koncertami Sztygara. No i zagramy kilka sztygarskich numerów, także publiczność będzie mogła w Krakowie po raz kolejny zobaczyć sztygarskie numery. No właśnie, może powiedz nam trochę więcej o tym projekcie, tak? Bo chyba nieprzypadkowo czapeczka Cypress Hill na głowie, także może opowiedz nam w ogóle o tym projekcie z Falconem. Bardzo pokrótce, to jest mój projekt, który urodził się w mojej głowie w momencie, kiedy pracowałem jeszcze w kopalni i tam powstały jakby dwie rzeczy w tej kopalni. Powstał taki EPROM, który potem battlował się na IDA, to jest jakby jeden projekt, który powstał na kopalni, a drugi alternatywny to Sztygar Bonko. Sztygar Bonko to jest ukłon, to jest tribute dla takich kapel jak House of Pain, Cypress Hill i Funk Doobies, czyli Soul Assassins, bo ja wychowałem się na tej muzyce i jest mi ona bardzo bliska sercu, a w związku z tym, że praca w kopalni nie pieści, trzeba było wymyślić sobie jakieś alter ego, żeby nie zwariować, przynajmniej to była moja metoda na przetrwanie w tych warunkach i połączyłem miłość do muzyki z lat dzieciństwa, czyli do Cypress Hill, z kopalnią i zacząłem rapować o wciąganiu tabaki, tak jak Cypress Hill rapuje o jaraniu jointów, bo na dole w kopalni nie można palić papierosów i ludzie, którzy są normalnie smokerami i palą 20 fajek dziennie, muszą sobie jakoś radzić z tym nałogiem, więc wciągają tabakę i jest to tak celebrowane jak jointy w numerach Cypress Hill, więc w 2005 roku powstał numer Tabaka łopiaryl, pasza sznupia i tak dalej. I jakoś, wiesz, umarło to naturalną śmiercią, znaczy nigdzie nie pokazywałem tego nigdzie dalej. Słyszeli o tym koledzy ode mnie z miasta, z Jastrzębia-Zdroju, pozdrawiam wszystkich moich górników i nygusów. No i co, no i tak namawiali mnie zawsze, wydaj to, aż w końcu gdzieś tam przy okazji jakiejś tam trasy usłyszał te nagrania, te oldschoolowe nagrania w domu Tytus i się z tym strasznie zajarał, też się okazało, że słuchał Cypress Hill jak był w młodości, każdy wtedy słuchał Cypress Hill. Dokładnie. Wszyscy słuchali Cypress Hill, House of Pain i Nirwany. To były te złote, piękne czasy. No i co? I postanowiliśmy wydać tą płytę. Znajdują się na niej 4 covery. Płyta nazywa się Josznupia, tak jak tutaj coverek. Josznupia. Są 4 covery Cypressów. Oprócz tego wszystkie utwory są moje, ale płyta została wyprodukowana od zera. Nie ma tam ani jednego bitu, który został zaciągnięty od Cypressów. Nie ma tam ani jednego sampla, który był użyty na płycie Cypressów, poza trąbką w I Want to Get High, czyli Josznupia Mom High. I wszystko zostało wyprodukowane przeze mnie na tych samych maszynach, na których robił muzykę DJ Mugs. Też na analogowym sprzęcie, nagrywaliśmy to na taśmie, wiesz, starymi oldschoolowymi metodami. No i tą muzyką chcę się dzielić z ludźmi, a okazuje się, że moje najśmielsze oczekiwania w przypadku tej płyty zostały przekroczone milionkrotnie. Ludzie przychodzą na koncerty i znają teksty i ja w życiu nie pomyślałem, że w Szczecinie ktoś może znać teksty do piosenki, na przykład Blampa, nie? Powiedziałeś chyba wszystko samo, co chciałem Cię zapytać, także dziękujemy bardzo za wywiad i na pewno zobaczymy Cię dzisiaj na scenie. Yo, trzymajcie się, Josznupia, Sztygar Bonko, Modulator. Biać! Nie zapomnijcie, Sztygar Bonko, sesja C, 4-5, nie zapomnijcie, co wybrał to pomóż, zapnij na jej, co to było, chyba nie ma jej, ale nie wiem co to było, zapnij na jej, ściśnij
naciśnij play, puszczaj to betem, że cały dzień. Ladies and gentlemen, it's time for Jest z nami Tomek, organizator IDA World Championship 2013 w Krakowie. Może powiedz nam, czy uważasz, że dzisiejsza impreza to kolejny sukces w wykonaniu zooteki? Jak ci się podoba? Sukces i jeszcze raz sukces. Jesteśmy wyprzedani od 4 dni. Takiego zainteresowania tą imprezą nie było, chociaż ona z roku na rok jest coraz bardziej popularna, no ale to jest jak gdyby w tym roku szok. Coraz więcej naprawdę najlepszych DJ-ów z całego świata się pojawia. Ciekawe też jest to, że wiele osób, które nawet nie gra, nie bierze udziału w konkursach, pojawia się tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Czy faktycznie ta impreza jest twoim zdaniem jedną z najważniejszych w Europie, jeśli nie na świecie, hip-hopowych imprez teraz? Wiesz co, no, nieskromnie przyznam, że ta impreza zyskała taki prestiż, że jest oceniana dużo wyżej niż DMC. Ludzie tutaj przyjeżdżają, lubią tutaj przyjeżdżać, bo jest super fajna atmosfera. Zresztą nagrywacie coś tam ze sali, no to widzicie po prostu, jest pełna sala. Na przykład, nie wiem, w tym roku DMC to było jakieś, nie wiem, 600-700 osób. No, ludzie zresztą też się inaczej bawią w ogóle w Polsce. No i bardzo dobrze traktujemy naszych DJ-ów. Tutaj jest taka, powiedzmy, nie wiem, no, to jest taka rodzina IDA, prawda? Oni tu lubią przyjeżdżać. Mamy co roku, dzień wcześniej taką kolację, gdzie wszyscy jemy sobie razem. Wczoraj tam było 65 osób, nie? I to są wszystko osoby z całego świata, prawda? Także zbudowaliśmy w pewien sposób taką markę
która jest rozpoznawalna, bardzo szanowana. No i też pod kątem technicznym mi się wydaje, że ta impreza jest bardzo dobrze zrealizowana. Mam chyba najlepsze stage crew na świecie. Wszyscy chwalą ich po prostu. Chodzi o to, że jeśli przyjeżdżają ludzie na DMC, nie za bardzo się interesują, musisz się sam podpiąć z mikserem, jeśli się trochę spóźnisz, to dostajesz dyskwalifikację. U nas jest cała ekipa, która dba o DJ-a od momentu, kiedy on przylatuje do Polski, aż po ostatnią chwilę, kiedy wyjeżdża stąd, już oczywiście zaliczając jeszcze niezły backstage tutaj z polską wódką i w ogóle. Nie? To faktycznie trzeba przyznać, że od samej wizyty w hotelu, gdzie jest pokojowa atmosfera, wygląda tak, jakby wszyscy się znali od lat, wszyscy się ze sobą witają, po to, jak wygląda nagłośnienie, jak wygląda sala, a przede wszystkim po to, że Polacy są tak wysoko i Polacy faktycznie w tych zawodach co roku właściwie zdobywają laury. Czy myślisz, że w tym roku także Polacy mają szansę na tytuły? Ja wiem, że wy to wyemitujecie w późniejszym czasie, ja już wiem. W każdym razie, no co wam powiem? Powiem wam krótką historię, której Przemek zresztą też jest częścią. My jesteśmy z Krakowa, z takiej starej ekipy MSC, która tutaj na początku jeździła na deskorolkach, zawsze tam graliśmy jeszcze w kosza i zawsze tam był gdzieś ten hip-hop i no wiecie, no jesteśmy wychowani razem z DJ-em Crime'em, który był pierwszym takim pionierem w ogóle polskiego turntablizmu. To on wygrywał tutaj wszystkie najważniejsze zawody na początku tam tego stulecia. On jak gdyby był, jest, no może już w tej chwili nie jest, ale był na pewno najbardziej utytułowanym DJ-em. No i w jakiś ten sposób się tak fajnie tutaj wychowaliśmy na tym turntablizmie, robiliśmy te imprezy od dawna i nauczyliśmy też tą w ogóle publikę, że to jest coś fajnego. No zbudowaliśmy po prostu naprawdę wysublimowane, fajne wydarzenie, które jest niecodzienne. Ludzie czekają cały rok, żeby tutaj przyjść. Właśnie to jest ciekawe, bo Zooteka od lat jest znana z wielu różnych imprez. Teraz skupiliście się na IDA, ale może powiedz też fanom, którzy nie wiedzą, jakie jeszcze imprezy są waszego autorstwa? Czym jeszcze się zajmujecie poza IDA co roku? No wiesz co, no, w ogóle to wydawaliśmy kiedyś płyty jako Zooteka Records, wyszła spod naszej wytwórni firma, wyszedł Intoxinator, który potem też jest bardzo dobrze znany i kojarzony z PCP. No zawsze opiekowaliśmy się DJ-em Crime'em, to czyli muzycznie jak gdyby działamy od zawsze, więc zorganizowaliśmy, no nie wiem, bym powiedział już setki koncertów, prawda, ale też jak gdyby w związku z tą całą zajawką, która zawsze była taka ekstremalna, deskorolka, gdzieś tam snowboard, no to robimy też dużo imprez ekstremalnych. No na przykład ja jeżdżę też na rowerze downhill, kiedyś się nawet ścigałem w Pucharze Polski, w tej chwili no jeżdżę już bardziej tak rekreacyjnie, ale na przykład zrobiliśmy w tym roku, współprodukowaliśmy, byliśmy takim producentem wykonawczym filmu Sezon, pierwszego filmu downhillowego. Mieliśmy tutaj w tym kinie, ponieważ jesteśmy zaprzyjaźnieni z Kijowem. 750 osób na filmie downhillowym to jest naprawdę gruby rekord, bo to ciągle jest niszowa dyscyplina, ale no, robimy dużo takich zajawkowych. Jak gdyby nasza domena to jest, no nie wiem, no rap, graffiti, turntablizm i sporty ekstremalne i to jest według starej zasady, to jest tak jak dzisiaj mi DJ Nelson powiedział, że mówiło o Jiro Dreams of Sushi, znacie ten film, nie? On jest jak gdyby totalnie zadedykowany temu, co robi to najlepsze sushi, ale dlatego, że to kocha, no i mi się wydaje, że my też robimy to, co kochamy i akurat w tym wypadku, w przypadku turntablizmu, no to naprawdę wychodzi i jest okej. No aż się boję, no bo to jest z roku na rok jest coraz lepiej. To ja nie wiem, co będzie dalej? Nie wiem, co będzie dalej, bo też będzie mi przykro, jakby to, nie wiem, gdzieś tam upadło, no ale póki co to na razie jest bardzo dobrze, no. To myślę, że to jest doskonały moment, żeby zakończyć wywiad, żeby życzyć wam powodzenia w kolejnych imprezach IDA, żeby co roku było jeszcze coraz lepiej, żeby Zooteka organizowała jak najwięcej tak dużej rangi imprez. No, nie dziękuję i oczywiście pozdrawiam ekipę Backstage. No i co? I pewnie widzimy się na IDA w 2014 roku, a także czekamy na wyniki 2013. Sprawdzajcie. Tak. Obok siebie, tyle razy była po nas w potrzebie. I wydarzeń wszystko było luks. Nigdy nie wiesz, że czai się sztuc. Masz mózg, masz serce, masz werwę, ale masz też ręce pazerne. Pomyślałeś przyjąć poświęcę. Za tę cenę będę miał więcej. Zaboleliście, pamięci ludźmi na mieście. Mogę darować konkretnie, prawdziwi robią to bezszelestnie. Była przyjaźń, aby się słaby, nie nabijał. Nabijał zarobkowa ekipa i zdrowa. Oprócz tym kolorować. Wszystkie te słowa, ale nie ci lojalności zachować. Czy zamieści choroba, trudno ci się wszystkim zorientować. Nie wiem ci podziękować, bo pokazałeś mi prawdziwy obraz. Zawiodłeś, co tu świrować, cóż nigdy nie wiem, zwyczajnie rzeczy luz.
Kiedy tracisz coś, co wszystkim jest dla ciebie dzisiaj. Jutro traci sens, świat traci sens, tracisz sens życia. DJ B! Tracisz sens życia. Posłuchajcie, ja się powtórzę. Sorry guys, I have to speak just for a second in Polish, yeah? Sorry, że się powtórzę, ale naprawdę udało nam się zrobić tutaj tą imprezę, która w tej chwili wpisała się... No to jest jedna z najważniejszych imprez w tej chwili na świecie, jeśli chodzi o ten turntablism. Mówią, że jest lepsza od DMC i jestem bardzo z tego dumny, a w ogóle w tym roku to już w ogóle ta frekwencja to już nas normalnie po prostu zaskoczyła. Dziękuję wam wszystkim. Dziękujemy wam. Zróbcie tak zwany autohałas. Wow! Okay, I would like to announce the results for the IDA World Scratch Online Battle 2013. The vice champion or runner-up is DJ Ben of Poland. And the winner is DJ IQ. IQ, if you see me online, yeah, you are the winner. You will take part in IDE Promo 2014. Number 3 in the world, DJ Skip from India. Ola, odwróć się grzeczno. And the answer is number 2 in the world, vice champion, DJ Groove Sparks. No i moi drodzy, to oznacza, że po raz drugi w kolejności obronili tytuł. I Function Polska! Moi drodzy, mistrzowie świata IDA 2013 w kategorii show obronili tytuł z zeszłego roku. Steve Nice and DJ Function! Podwójni mistrzowie świata w kategorii show. Zróbcie hałas. To może powiedzieć precedens. Jeszcze nikt nigdy nie obronił tytułu. Uklasował się from France, DJ Skills! Dresu, miejsce drugie, second place, wicemistrz świata w kategorii technical, Vice Master, DJ Five! Co również oznacza, że na miejscu pierwszym jest reprezentant Kanady DJ i również obroni tytuł! Tytuł obroniony w zeszłym roku i dzisiaj, w tym roku, w dniu dzisiejszym wygrywa DJ Vect. Guys, make a pose for the photos, yeah? Like all of you. Czekaj, miała bardzo fajne bicie, ale mało zabawy. Cześć, tutaj Tomek, agencja Zooteka. Pozdrawiam Backstage TV, zapraszam na kolejne ciekawe relacje z różnych fajnych, najfajniejszych i najciekawszych miejsc w Polsce. Oglądajcie.